Walki z trójnogami mamy dość. Pomysł jest prosty. Robimy dedykowany statyw do unboxingu. Pomysł nie jest do końca nasz. Inspirowaliśmy się filmem, do którego link wrzucimy w opisie. A sam projekt wygląda tak. Na stanie mamy zgrzewarkę, więc zamiast wciskania lub klejenia rur, wszystkie elementy, które się da, będziemy zgrzewać. A potrzebujemy do tego 4 trójniki, 2 kolanka, 4 korki na zakończenia nóżek, żeby stały stabilnie, metalową perforowaną listwę do montażu aparatu, i około 5,5 metra rur. Dodatkowo śruby z motylkami do montażu blaszki, no i oczywiście do mocowania aparatu, śrubę pasującą do gwintu 1/4 cala, gwint 20 zwojów na cal. Mierzymy stół, na którym nagrywamy nasze materiały, aby przypadkiem statyw nie był za szeroki. Właściwą budowę zaczynamy od przygotowania rur. Pierwsze cięcie, Pierwsza poprzeczka. Następne druga poprzeczka. dzięki której kamera będzie bardziej stabilna. Kolejne mierzenie, tym razem ustalamy wysokość i przycinamy rurki na nogi. Tniemy 20 cm odcinki dystansujące poprzeczki. Przygotowujemy rurki pod stopy statywu. Dobieramy długości asymetrycznie, tak żeby w razie potrzeby móc przesunąć statyw bliżej krawędzi stołu bez ryzyka szturchnięcia i zrzucenia całej konstrukcji. Ostatnie cięcie rurek i przechodzimy do kolejnego etapu. Skręcamy sprzęt i odpalamy grzanie. Na rurkach zaznaczamy jeszcze 15 mm odcinki, które poddane będą obróbce. W ten sposób wszystko spasuje nam się idealnie i łatwiej będzie operować rurą przy zgrzewarce. Safety first. Ubieramy rękawice ochronne i zabieramy się za pierwsze spaly. Krótka część stopy. Jest. Trójnik do połączenia stopy z nogą. Jest. Dłuższa część stopy. Jest. I łączymy stopę. Ważne, aby zwrócić uwagę na równe połączenie. Tak, żeby każdy wystający element, trójniki i korki, przylegały równo do podłoża. Dzięki temu noga będzie bardziej stabilna. Jest. Zgrzewamy drugą stopę. Krótszy kawałek z trójnikiem, korek, dłuższy kawałek z korkiem i całość do kupy. Mamy już gotowe dwie stopy. Ponownie sprawdzamy poziomy. Jest akcept, idziemy dalej. Teraz górna poprzeczka z kolankiem. Zaraz po tym łączymy krótszy odcinek nogi z trójnikiem do zamontowania niższej poprzeczki. I od razu przygotowujemy ten sam element potrzebny na drugą stronę, ale tym razem oba łączniki zamocujemy do krótszej części, co ułatwi nam późniejszy montaż. Ważne, aby oba otwory były ustawione równo w tym samym kierunku. Ok, czas na zgrzanie górnej poprzeczki do krótszej nogi. Ponownie sprawdzamy ustawienie na kamiennym parapecie, żeby nie uszkodzić stołu. Teraz montujemy dolną poprzeczkę do krótkiej nogi i idziemy dalej. Zgrzewamy drugą stronę. Najpierw górna poprzeczka do rurki dystansującej i lecimy na klatkę, żeby dłuższy kawałek spokojnie wyrównać z podłogą. Dolna poprzeczka również doczekała się podłączenia. Przy tym rozmiarze statywu dobrze jest zrobić to w dwie osoby. Pewnie łatwiej byłoby kupić normalne rurki PCV i połączyć je klejem, ale nie idziemy na łatwiznę. Grzejemy dalej. Zmontowane elementy ponownie lądują na podłodze. Odpowiednio dociążone zastygają w prawidłowej pozycji. Obuwie ochronne, jak widać, bardzo się do tego przydaje. Wracamy na stół i ostatnia przymiarka. Mieści się idealnie. Teraz nogi. Będą połączone ze statywem na stałe, ale stopy będzie można zdjąć. Statyw dzięki temu zajmie mniej miejsca po demontażu. W tym celu rurki roztapiamy. Ale nie zgrzewamy. Pozwoli nam to na ciasny i stabilny montaż całej konstrukcji na wcisk. Z drugą stopą oczywiście robimy to samo. Montujemy nogi do poprzeczek. Nie jest łatwo, no ale kto jak nie my. Udaje się zgrzać. Szybka wycieczka na klatkę, żeby wyrównać i wracamy do spawania drugiej nogi.
Konstrukcja stoi stabilnie, przynajmniej do momentu jak P wnosi ją z powrotem. Crash testy zaliczone. Mieści się na stole. Sukces. Szybko ogarniamy nieporządek i przygotowujemy resztę elementów. Zaczniemy od skrócenia blachy do montażu. Na razie odcinamy jeden krótszy odcinek, aby dało się przykręcić do statywu, tak jak na szkicu. Drugą część zostawimy na razie dłuższą. Takie rozwiązanie pozwoli nam na zmianę wysokości mocowania kamery, a luzując śruby, w razie potrzeby będziemy mogli przesuwać listwy także w poziomie. Otwory w listwie musimy niestety delikatnie rozwiercić, tak aby zmieściły standardową śrubę fotograficzną, na której mocowany będzie aparat. Ok, udało się. No to montujemy. Tylna blaszka, przednia blaszka, śrubki, motylki, wszystko mocno skręcamy, aby dobrze się trzymało. Statyw lekko drga, ale stabilizacja nie trwa długo i już za moment możemy nagrywać. Piąteczka. Tak wygląda szybkie testowe ujęcie. My jesteśmy zadowoleni. Ponieważ teraz łatwiej będzie nam ustawić odpowiedni kadr, już niebawem kolejne unboxingi nagrane dzięki nowej konstrukcji. Do zobaczenia następnym razem.